No wygaś, Michał, tą maszynę. Cześć, witam. Wygaś, Michale, tą maszynę. Chwilę przerwy się należy. Sprzęt Chwila porządny. odpoczynku. Sprzęt porządny to i robota ubywa, nie? Ale pęcik, kurde, model 828, świeżyna chyba, nie? 3-letni. 3-letni. Tak. Dużo motogodzin macie narobione? Około 1000. 1000, dobra, motogodzin. Bo powiedz mi, na jakim dużym gospodarstwie wy tu działacie? Działamy gdzieś około 130-135 hektarów. Nie? Tam Wszystko, w zależności. mówisz pod pług, wszystko orne, czy coś na... Nie, wszystko No, bezorkowo idzie. Bezorkowo? Bezorkowo, tak. Uprawa uproszczona bezorkowo. Okej, ale powiedz mi tak, można powiedzieć, że wszystko jest uprawne, czy część podłąki? Tak, bo No, jak to jest wygląda? bydło, No. dlatego jest obornik. A no też wozimy. właśnie, bo cały clue naszego tu spotkania, bo tego pogłowia sporo? Około 40 krów dojnych. Aha. i wszystkie cielaki, które się Wyklują, się jak ocielą. to się mówiąc? Tak, Okej. wszystko zostaje. Czy jest to jałówka, czy jest to byk. Okej, czyli pewnie sumarycznie około 100 gdzieś tak. Można tak liczyć. To trochę obornika się tu Zawsze się naprodukuje z nazbiera, tego, nie? nazbiera się trochę A to, tego. co już powtarzamy wielokrotnie, no, żaden nawóz mineralny, Dokładnie. nie wiadomo jakiej by on nie był jakości, on nigdy nie zastąpi nam nawozu organicznego, nie? Dokładnie tak, tego dokładnie. naturalnego. Teraz tak, bo powiedz mi tonażowo, ile tutaj tak tradycyjnie, ile staracie się dać? Około obornika? 40 ton. Do 40 ton. Tak, nie? do 40 ton na hektar. Poprzedni rozrzutnik obornika, tam bez nazwy, już starszej generacji maszyna, nie? Tak. Starszej generacji, ale adapter jaki tam macie, powiedz mi? Pionowy. Pionowy, dwuwalcowy pewnie. Dwuwalcowy, tak. Dwuwalcowy i na dole pewnie te tarcze. Tak. Na końcu. Szerokościowo jak to tam? No tak do 10 metrów jak już dorzuci, To jest świat, nie? to jest, tak. A z tą równomiernością, jak to tam? No nie jest to, co ten tutaj załączony na obrazku z tyłu. Aha. No, wiadoma sprawa, technologia posuwa się do przodu. Teraz tak, żeby zaaplikować duży tonaż, dużą ilość na hektar, to przede wszystkim no, zależy, żeby to było rozrzucone równomiernie, żeby tych roślin też nie paliły i żeby one miały wszystkie roślinki równą szansę poboru, nie? Tego nawozu organicznego. A wiemy, że po rozrzutnikach starej generacji, no to wygląda to różnorodnie, na polu się wyrażę. Czasem pewnie jest mniej z tyłu nawet, więcej po bokach. Dokładnie tak. Albo dokładnie. na odwrót, nie? No i przede wszystkim... Nie jest to równomiernie rozrzucone. Nie jest, nie? I później te kulfy dosyć duże, jak takie gdzieś obornik zbity jest, bo jak jest on jeszcze przerobiony, takie masełka, jak to się mówi, no to tak w To miarę... nie ma tego problemu. To nie ma tego problemu, nie? Ale jeżeli jak jest taki, jak tutaj No. mocniejszy powiedzmy, tak, taki zbrylony, to i już- też te bryły wylatują w całości prawie za rozrzutnikiem, nie? I to nie jest korzystne, bo No te nie. rośliny kurde pali, nie? tak, jest w jednym miejscu i Dokładnie. nawet jeżeli przejedziemy jakąś maszyną, to nie jest to wymieszane, nie? Nie Bo jest, po prostu zostaje na wierzchu. Tym bardziej jak wy weszliście w technologię no, uproszczoną, bezorkową, to tym bardziej zależy, żeby każdy z zabiegów był wykonywany maksymalnie precyzyjnie, nie? Czyli jak to jest talerzowanie dla przykładu, niszczenie ściernic, to żeby to było płyciutko, a dobrze wymieszane mimo wszystko. Nie? Jak jest to aplikacja nawozów mineralnych, no to wiadomo, przez to przelatują największe ilości złotówek, więc też na tym zależy. Ale dobra, tamtych rzeczy, powiedzmy jak nawozów mineralnych, no to stosunkowo się daje na hektar, no w kilogramach, to są małe dawki. No tutaj dajemy ogromny tonaż, teraz przy ogromnym tonażu, żeby była ta równomierność, no to też musi być porządny sprzęt. Zaczęliśmy trochę się tu bawić, trochę doświadczać, najpierw manualnie, na ile ten fent sobie z tym da radę, żeśmy mu tak podbijali, później żeśmy przeszli już na automat. Myśmy pięknie wykorzystali tak zwane wyposażenie opcjonalne, jakim jest deflektor, bo tu przy ruchliwej trasie jesteśmy, więc no, musimy uważać, żeby nie uszkodzić żadnego z aut, dokładnie. No i poza tym, żeśmy nie byli zmuszeni iść oczyszczać tą drogę, nie? No nie. Więc z deflektorkiem objazd dookoła pola, żeśmy nawet zakreślili obrys sobie pola, żebyś tu widział wszystko na mapach u siebie.
No i później już żeśmy przeszli w kolejnym przejeździe do szerokości właściwej. Nie? Tak. Ty widziałem się ustawiłeś z 7 metrów od krawędzi pola. Ja ci kiwając, odsuwaj się, odsuwaj, bo co? Bo jednak Byliśmy za blisko. bo byliśmy za blisko. Szerokość tutaj faktycznego pokrycia to wychodzi ile? Jak mamy nastawione na GPS-ie 18 metrów. 18, a jeszcze są spore A nakładki. jeszcze jest tak. Można nawet by się pokusić, żeby przestawić tutaj na 20 metrów. Nie? Tonażowo zaczynaliśmy od 25 ton. Tak, Patrzymy, Fendt daje radę? Daje. daje. No to co? 30 ton. I co? Nie było problemu. Daje radę. 35? Też nie było żadnego problemu. Nie było. 40 ton, nie? I I też na razie nie mrugnie, Idzie. nie? Idzie. No wiesz, tutaj mamy, powiedzmy sobie szczerze, no zapas mocy, no bo Tak. mamy 828, to ile mamy? 280 koni. 280 koni, nie? Przejdźmy chwilę do samego rozrzutnika. Ciągnik piękny, ma co ciągnąć, no ale tak jak mówiliśmy, maszyna nade wszystko, nie? Do precyzyjnego, kurna, rozrzutu. Zaczynając od zaczepu kulowego, wy już też nauczeni jesteśmy chyba, nauczeni jesteście pracy na zaczepach kulowych, bo jak innych co? Komfort jest. Tak, tak. Nie szarpie, nie bije na ciągniku, nie cierpi tylne zawieszenie, nie? No i co, hydraulika na LS-ie tutaj, bo też widziałem, gniazda były czyste, chyba żeście LS-a jeszcze w tym ciągniku nie używali. W tym ciągniku nie było maszyny pod LS-a, także no jeszcze z LS-em nic nie było robione. Jest to pierwsza maszyna, która jest podłączona z LS-em. A widzisz, i dlatego się tutaj dziwisz, że my te tony mu podbijamy, a on cały czas tego nie czuje. Jest kilka atrybutów w tej maszynie, które powodują, że faktycznie zapotrzebowanie mocy, mimo że to jest olbrzymia maszyna, nie? Marka Bergman, model TSW 6240, to jest w granicach 20 metrów sześciennych, w zależności jaki materiał wozimy, to my na tą pakę jesteśmy tutaj w stanie zapakować grubo ponad 20 ton, nawet 22-24 tony się zdarzało. Oczywiście mówimy o pracach w warunkach jeździe po polu, nie? No bo wiadomo, po drogach troszeczkę te ograniczenia tutaj homologacyjne są i nie możemy sobie pozwolić na takie rzeczy, nie? Ale wracając, praca maszyną na układzie LS, widać różnicę, ponieważ nie generuje to obciążenia dla ciągnika, dla hydrauliki ciągnika, nie? Plus do tego, z takich atutów, jak rozmawialiśmy sobie w ciągniku, rozbieżna skrzynia. Można powiedzieć trochę krzywo pospawana, nie? No. A tak jak gadaliśmy, pamiętasz? Węższa Przód węższy, tył szerszy. a tył szerszy. A co to daje? Lżejszy posuw. A no dokładnie, nie kumuluje nam się Tak. ta masa, nie ubija Nie nam, blokuje się. nie blokuje się, nie? I teraz tak, mówimy o oborniku, a jak weźmiemy teraz taki materiał jak wapno, gdzie jeszcze trudniejszym jest materiałem do rozrzutu, do zaaplikowania, to właśnie tego typu konstrukcje no, mają wpływ na to, że ten ciągnik nie cierpi, tak, nie? Te zapotrzebowanie na moc jest, no jest mocno po prostu ograniczone, nie? I teraz tak, przechodząc dalej, adapter. Poziomy dwuwalcowy adapter, teraz go tu nie zobaczymy, on jest tutaj schowany, ale adapter poziomy, nie pionowy jak był do tej pory, tylko poziomy dwuwalcowy, jak żeśmy patrzyli, i uzupełniony o adapter talerzowy, dwutarczowy. Olbrzymie tarcze, ponieważ każda z tarcz ma metr średnicy i teraz tak, obornik, tak jak widzieliśmy, który idzie, jest przesuwany w kierunku adaptera, przez adapter poziomy dwuwalcowy jest sfrezowany, nie? Jest sfrezowany, a co to daje? Po prostu materiał jest fantastycznie rozdrobniony, spada nam ta masa na talerze, nie? I talerze z ogromną prędkością, bo około 850 obrotów na minutę nam rozrzucają, nie? Ta masa jest bardzo rozdrobniona, a przede wszystkim
równomiernie rozmieszczona, że tak powiem, po całej szerokości pracy, czyli tak jak mówiliśmy, na tych 18 metrach. Jak sobie spojrzymy naprawdę na pole, to my nie widzimy żadnych, że tak powiem, kul w kup, już mówiąc tak potocznie, gdzie by mogło to wpływać negatywnie na absorpcję nawozów mineralnych przez rośliny.